Jest linia, jest. Ja. Hala. Romuald Rubinowicz. Pogoda możliwa, dokotlowało śniegu. Tak jak widać. Piekiełko śniegu. No ale trzeba jakoś sobie radzić. Patrzę, kiedy przejść. O, tamtędy przejdę, bo tam jest strasznie zawiane. Nieźle. Tu niedawno było odśnieżone, znowuż nadmuchało tam. No, tak daje się trochę we znaki, gorsze. No była taka. Z 2012 na 2013 też było dużo śniegu. Na razie nie zapowiadają śniegu, tylko mrozy. Dobra? Tu zrobione, idziemy. Sanki są. Te sanki. Trzeba wstawić tu 2 pałąki, które wczoraj zagiąłem. Tu wspałać, tu przyciąć pod kątem. Tu, żeby było oparcie dla dyszelka, jak będzie byk sanyć skręcał. I może najpierw zaprząc do nich byka. Takie nie za duże na pierwszy raz. Bo nie od razu się, jak to się mówi, nie od razu można jeść chochlu, tylko trzeba zaczynać podobno małą łyżeczką jeść, żeby się nie zadławić. Tak samo i bykowi. Dać najpierw malutkie saneczki, a później damy większy ciężar. Jeszcze muszę przyrzucić taki kawałek materiału. Muszę zapalić palenisko, bo muszę zakuć haki do dyszelków. Ten pręt pójdzie na haki. Tu niech będzie otwarte, bo jeszcze przyjdę po kleszcze. Został młotek wczoraj. Dobra, niech on sobie tu stoi. Odpali, nie ma dyskusji, musi odpalić. Co to za dyskusja, nie odpali? Zapali i odpali. Dobra, dość, starczy rozpałki. Niezłe piekiełko śniegu. Piekiełko. Wesoło, było wesoło. Ja tu jednego dnia od tego odkopałem, no nieładnie palenisko, wszystko, no będę na drugi dzień kół haki. Wieczorem, z wieczora przyszła zawiedź, bo nie było już tego dnia czasu zapalić, no nie, bo to było po południu odśnieżane. Wieczorem przyszła zawiedź i w nocy zadmuchało i wszystko, no widać efekt, ile trzeba znowu było śniegu przywalić, żeby tu się dostać do tego paleniska. Poddaszek tu nie, tylko do paleniska, no nie? I tu na młot, i tu. No kawałek czasu nie paliłem. To jest żużel, już to się nie pali. To jest koks jeszcze się pali, bo koks musi być wypalony dosłownie tak. Takiego koksu się nie wyrzuca, bo jeszcze na nim można pracować. Da się drewko, zapali się i musi się palić, tylko się wybiera żużel. Kotlina jest uszkodzona, ale to jeszcze moje roboty wytrzyma. Jak się wkurzę, to wie pan, to zrobię nową. Jeszcze można zapalić, ona ma tu trzaśnięcie, tu i tu ma pęknięcie, o. Tu ma pęknięcie, tu jest dysza, o. Zaraz poruszę. O, tu dysza jest. Reguluje się dopływ powietrza. No a tu są pęknięcia, bo wiadomo, płyta obciążnika była dość duża i należało, jak to się mówi, zmądrzyć się i przeciąć ją na pół, żeby to, jak się rozszerzy, no nie gorąco, a później jak stygnie, żeby nie pękło, bo jest normalne. Przy takiej temperaturze, jak tu jest, to się ono tak rozszerzy, że pęknie. Popiół się wyrzuca się popiół.
Dobra. O, to trzeba na sito. Popiołu jest dużo, a popiół jest niepotrzebny. O. Do tego jest sito. Popiół wyleci, a koks się spali. Ładnie. Ładnie nasypało. To jest wyciągarka, ale to jest stara wyciągarka. I ona nie jest zbyt zręczna, dlatego że szpula jest daleko za ciągnikiem. No nie taki układ, bo ona nie do tego służyła. Ona służyła, podnosiła spych, jak nie było hydrauliki. Taka wojskowa jest też wiele zręczniejsza, bo ma szpulę na poprzek za ciągnikiem. Krócej. No i o wiele lepsze ma przełożenie. Tak, drewno tak, z samego dołu się zakłada, bo trzeba zapalić drewko najpierw, a później jak już drewko zacznie się chwytać, to trzeba w ten koks zagarnąć na drewko. No jeszcze potrzebuję tutaj szmatę mieć. Trochę oleju napędowego. Kapnąć za jedną zapałeczkę. Jak jedną zapałkę nie zapalę, to nie robię. Zabieram się, idę, kładę się na łóżko i leżę. To będzie ciekawe, czy pan Romek leży. Leży, ręce zarzucę na głowę, bo ja chrzanie wszelkie roboty. Niech tam kat porwie. Zapałeczki, tak. No nie pójdzie Romek na łóżku leżeć. Nie pójdzie. A myślałem, że uda się pójść i poleżeć. Już się pali. Nie można powiedzieć, że już się nie pali, bo się pali. To już nie zagaśnie. Już jak tam chwyci się szmata się chwyci, to już nie zagaśnie. Tak, drodzy internauci. Zima hula. Trzeba zrobić sanki. Bo śniegi wielkie są, nie ma jak jechać, trzeba sankami jechać. Do samochodu niebezpiecznie. Ciągnikiem to ciągałem sanki albo koniem. I to trzeba bardzo powoli jechać, żeby na zakręcie gdzieś nie zarzuciło sanek, bo tak są wypadki, że giną dzieci. Nawet tu słyszałem, Radek mi mówił w radiu, że 25-letni, dosłownie 20-paroletni mężczyzna młody zginął. Na sankach? Tak, kulik. Za samochodem był, gdzieś zarzuciło sanki. Uderzył głową w drzewo, śmierć na miejscu. No i kulik, proszę pana, kulik. No już się pali. Bo tam dostaje się żużel i utrudnia przepływ powietrza, ale już trochę się przepuściło, już jest lepiej.
Trzeba zagiąć okon prosty, a drugą stronę zakuć na płask. Tylko tu przytniemy trochę, żeby nie bawić się w kleszcze. Tu przytniemy kawałek. Jak zagniemy, to wtedy utnie się kawałek i pójdzie do tego, do gięcia na przekucia na płask. Tu dosłownie kon prosty. Żebra trzeba skuć, żeby było gładko. Trzeba przekuć go na okrągło po prostu. Żeby nie było tych żeber. No, dobre. Tu by lepiej pasowało, ale tu ma odbity tyłek, to nie ma co, można to utrącić na mrozie. Tu by lepiej ona pasowała, no ale dobra. Jeszcze koks nie biały. Jak koks będzie biały, to można na chwilę wyłączyć. Jeśli to jest koks czerwony, niech się rozpali. Ładny dzień, bardzo ładny. Szybko stygnie, zimno. Bardzo szybko stygnie. Już się robi siwe, nie ma co kuć. Dobra. I kowadło zimne też ściąga, raz, dwa. O, jeszcze kowadło ciepłoty nawet nie złapało. Masa nastygnięta. Na zimnym kowadle źle kuć, szybko zabiera temperaturę. Bardzo szybko. Tu trzeba skuć, żeby nie było żeber, bo to ma chodzić, pracować w otworze. Bo ta końcówka będzie zagięta, okon prosty. Tu trzeba skuć żebra. No już mniej więcej jest. To już tam teraz bajka. Druga strona będzie kuta na płask. Teraz można będzie to w ogień zagiąć okon prosty. Lubi pan kowalstwo, nie? Troszeczkę. Tego już można mnie zagiąć. Do ognia i zaraz go gniemy. Tak, to tak, proszę pana. Dobra. Sztywny. No i dobra, mamy. Dobra. Jest. To niech schnie.
Niech schnie, bo mokre jest, bardzo jest mokre. Musi wyschnąć. Już kowadło trochę złapało temperatury, to już tak szybko nie zabiera ciepła. Niech schnie, żeby nie trafiło do śniegu, bo nie musi się hartować, bo na końcu trzeba będzie otworek wywiercić. Obciąć kawałek i otworek wywiercić na zabezpieczenie. Także nie można tego hartować, bo później by był problem z rozwierceniem. Ogień na chwilę zagarnąć, pójdziemy, przytniemy tam te pręty. Cacusi. Dobra. Przysankach będzie potrzebne. Pokażę, oczywiście, że pokażę. To nie jest żadną tajemnicą. No, już można ciąć śmiało. Tylko wezmę skórzane rękawice, 2, dlatego żeby nie przypalić szmacianej rękawicy, bo to jednak jeszcze jakąś tam temperaturę ma. Chwilę przytniemy i będziemy kuć na ogień. Jest dobry, będziemy kuć na płasko. Wszystko sztywne od mrozu. Dobra. Tu będzie to. Tu będzie to. Otwór poprawić trochę. O, tu będzie to. I gdzieś w tym miejscu trzeba uciąć. Tu przyjdzie dyszelek, zakuć na płasko i będzie przykręcony normalnie do dyszelka. Bysiu będzie ciągnął sanki. Kiciuś, kiciuś. Dyszelki, no byka zaprząc. 2 dyszelki muszą być z jednej i z drugiej strony. Byk w środku, żeby kierował sankami. Po to te będą tu pałąki przyspawane, żeby wysokość byka i tego, żeby po prostu gołąbie miało oparcie tu. Żeby nie poszła tam, nie wyłamało czegoś, tu musi być zaparcie, dlatego będą te pałąki przyspawane. Dobra, tu pasuje. Ten pewno też pasuje. Bez pudła. Dobra, dobra, pasuje. Panie, to się na końcu wierci otworek, zakłada się podkładkę i zawleczkę. Taką zawleczkę gdzieś 6 i nie ma prawa jej ściąć, nie ma takiej możliwości. O, gdzieś tak, żeby tu nie wadziło, ta końcówka zakuje się. Tu będzie ładnie pracować. Dobra, i obydwie zrobimy tak samo. Trochę się pociągnie pod przecinarkę, tylko zaznaczyć, żeby było widać. A drugi tak samo według tego. Na tej stronie ja nie widzę. Dyszle są drewniane. Na końcu się zakuwa na płask po to, żeby zrobić otworek i włożyć śrubkę 8 albo 10. Może być i 10. Dyszelki muszą być drewniane, bo niezdrowo jest tak dyszelki takie to w zimę metalowe przy ciele byka nie bardzo. Drewniane są wiele praktyczniejsze. 2 świerki suche i musi grać. Złożyć razem, ciepnąć raz, tak? Jak to mówię, raz ciepnąć. On jeszcze ciepły. O, cacusi. Będą saneczki. Można będzie kulik zrobić. A jak byk pójdzie ostro, to wszystkich saneczkarzy pogubi. Co będę wozić? Uczyć byka do zaprzęgu, do pracy w zaprzęgu. O, teraz jest śnieg głęboki. To on w takim głębokim śniegu może pokazać swoją siłę, prawda? Ale szedł, jak tam jechałem drogą pod górę, pod brzuch śnieg był, ale szedł. O, skubany jak on szedł. Śnieg po brzuch, a on, proszę pana, jak wrzucił tempo, aż miło było jechać. O, można przyciąć, śmiało. Dobra, według tego przytniemy tego i będzie już wtedy robota pójdzie.
Tamten jeszcze ciepły jest, ale to nic. Przyciąć damy radę, ale szedł Bysiu. A jechałem, tak. Mówimy o Ali tu. Oczywiście tam. Oczywiście. A trzeci po co pan przyciął? A trzeci, proszę pana, a jakby coś nie wyszło. Różnie, nieraz jakaś wada wylezie, a na przykład będę tu kuła, jakaś wada wylezie, czy wiercił coś źle, gdzieś przewiercić. Trzeci po prostu, proszę pana, w warsztacie taki kawałek zagięty zawsze się przyda. Gdzieś na wzmocnienie wstawić, o kąt prosty. To jest tak nieraz jak znalazł. Ja nie muszę go obrabiać. Ja go rzucę tak jak on jest i niech on sobie leży. Luks! Luks, bo jakbym wsadził do środka, to by się spaliło przez ten czas. Jakbym wsadził w koks. A na wierzchu akurat. Haki, haki. Proszę pana, haki. Może trzeba będzie przynieść ciężejszy młoteczek, bo tu trzeba będzie popukać. Tu trzeba będzie popukać. Proszę pana. Nie, da się radę i tym. Na końcu będzie robiony otworek. 10. Albo nawet 8, jak będzie dobra śruba stalowa. Nawet 8 wytrzyma. A dyszle stoją pod ścianą, żerdzie. I z żerdzi zrobi się dyszel. To jest do zrobienia. Nic, jeszcze raz w ogień. Pójdę po 3 kilówkę. Ten lepiej się nagrzał. Na feldze śnieg roztopiło. Znaczy, że słońce już jest ciut wyżej niż w grudniu, no nie? No tu jest 3 kilóweczka, dobrze tak na końcu 3 kilóweczkę trochę poprawić na płaskę. Dobra? A ja znam bajkę o mrozie. Przyszedł nocką dziadek mróz i postrącał liście z brzus. I poważył wszystkie kwiaty, które rosły obok chaty. Brzydki wierszyk? O dziadku mrozie. Liście z brzus dawno postrącał mróz. Nie ma ani listka. Proszę pana. O, ten ciągnie dobrze. Tak. I teraz lżejszym. Starczy. Dobra, jest równo. Tacy. Ten może stygnąć. No tu jest z powodzeniem, żeby otwór wywiercić 10. Do tego nie rozerwie przecież. Za licho. Tu skręciło, trochę trzeba wyprostować. Po jednej linie był z tym zakłuciem na płasko. No dobra, teraz gra. Teraz gra muzyka. Gra, może schnąć. Zędra. To co miało się odkuć, to się odkuło. Wszystko cacy. Dobrze jest. Cacy. A, trochę rozgarnąć, ale całkiem paleniska nie odkrywać, bo może całkiem pęknąć. Także tak, trochę rozgarnąć na równo i nie ruszać, nie zostawić. I ono się powoli przygaśnie, już nie ma nadmuchu. Bo jakby wsadzić, trzymać dalej do roboty, to trzeba drewko wsadzić. Takie twarde drewka, jakieś bukowe czy dębowe kawałek drewka wsadzić, to on wtedy utrzymuje ogień. I zagarnąć
tym koksem czerwonym i on wtedy trzyma długo, nie gaśnie. Taka jest zasada. Ten jest taki sobie, a niech one tu sobie stygną, tam pali ich 6. Drodzy internauci, to jest mój nóż. Jak potrzebujecie takiego noża, to polecam. Mnie się on bardzo przydaje i bardzo się podoba, jest bardzo funkcyjny. Szybko go się wkłada, bo jednym pchnięciem ciach sprawdza mi się bardzo dobrze. Drodzy internauci, zapraszam Was do wspierania kanału przez Patronite'a. Romek Zaklinacz Byków. Serdecznie pozdrawiam Kacpra Rogoza, Dariusza Zembalę oraz Mariusza Potockiego i dziękuję za wsparcie kanału Romek Zaklinacz Byków i Byk Ali.